Siema, witam w takiej nowej serii, którą robię w zasadzie dla siebie bardziej niż pod publikę. Nie chcę w żadnym wypadku się tutaj niczym chwalić. Chcę po prostu zachować sobie, gdyby coś się stało z save'ami, gdyby coś się stało z konsolą, z czymkolwiek, żebym miał na pamiątkę zachowane takie moje postępy w grze, to wymyśliłem sobie taką serię endgame'owe save'y. Czyli save z końca gry lub po przejściu już gry. Czyli taki już, gdzie mamy coś tam osiągnięte, gra już jest w zasadzie skończona, lub jeżeli jest to gra bez endgame'u, czyli po przejściu, po pokonaniu przykładowo ostatniego bossa nie ma już żadnej walki, znaczy nie ma już możliwości takiego free playu, tylko już są napisy końcowe i koniec gry, no to wtedy jest to save sprzed tego ostatniego bossa, a jeżeli po właśnie przejściu fabuły można grać dalej, tak jak w sandboxach, no to będzie to z reguły pokazany jakiś taki save z postępami już po ukończeniu głównej fabuły. I tak jest w tym przypadku. Mamy tu Diablo 2 Resurrected, w którym to przeszedłem sobie je nekromantą na poziomie normal, potem koszmar i potem piekło. I mam go na poziomie 81. Mam ukończone piekło i będę właśnie tą postać prezentował. Mam też pozakładane inne postacie, wszystkie na poziomie pierwszym. Druida, paladyna, barbarzyńca, amazonkę. O, 2 druidów nawet mam. Ciekawe. Zabójczynię i czarodziejkę. Będę musiał się przyjrzeć tym druidom, dlaczego tak jest. W każdym razie są to takie muły zrobione, czyli postacie, które noszą mój sprzęt, bo tym nekromantom zbierałem dużo sprzętu, o wiele za dużo niż byłem w stanie nosić przetrzymywać w ekwipunku i w skrytce, więc natworzyłem mułów, którym rozdawałem po prostu ten sprzęt, żeby trzymały go w swoich skrytkach osobistych. Więc nie przedłużając, odpalam tego mojego nekromantę i zobaczymy. Oczywiście na piekle zobaczymy, co też ten gość ma tam w zanadrzu i co może nam zaoferować. Teraz zrobię szybkie cięcie i później jak już będę mógł coś pokazać za chwilę, to za chwilę do Was wrócę. Także dobra, tak więc wracam po krótkiej przerwie, żeby zaprezentować Wam mojego nekromantę. A jeszcze taka uwaga. Mówię, że jest to save endgame'owy. Oczywiście jacyś tam wytrawni gracze Diablo 2 mogą się zaśmiać, powiedzieć, że to nie jest żaden endgame. No i oczywiście w pewien sposób się z nimi zgadzam, ponieważ endgame według takich prawilnych graczy to jest dopiero jak ma się 99 level i najlepsze itemy w grze, które tworzą nam po prostu najbardziej wykozaczoną postać. Jednakowoż dla mnie endgame to już jest przejście fabuły, mi się nie chce już grindować, nie chce mi się męczyć dalej z tym, żeby budować postać. Więc jak skończyłem fabułę, to mój zapał do gry tak naprawdę się skończył. Więc ja to traktuję jako mój prywatny endgame, który chciałbym sobie zapisać i zapamiętać. Więc tak, zacznijmy może od moich umiejętności, jakie mam rozdane. Jest to Summoner, więc mam tak. Zmaksowane przywołanie szkieleta i zmaksowane mistrzostwo we władaniu szkieletami. Chciałem zmaksować też właśnie klej golema, czyli glinianego golema, ale no mam dopiero 81 level, więc jeszcze mi trochę brakuje. Bazowo 14 poziom, więc mógłbym tu dobić jeszcze 6 poziomów. Tylko 1 punkt dany na razie w mistrzostwo we władaniu szkieletami, w odporności przywołańców. No to jest tylko na dojście do ożywienia. To też jest tylko na dojście. No i tutaj w ożywienie potwora mam na razie wbite 6 punktów, chociaż jest 10, bo dzięki moim itemom mam plus 4 do wszystkich umiejętności. Nie jest to dużo, wiem, że widziałem filmiki endgame'owe, gdzie nawet mieli plus 20, niektórzy nie wiem jakim cudem, ale to już mieli tak wykoksane po prostu postacie, że ja w ogóle się nie umywam do nich. Tutaj mamy 1 punkt w zbroję z kości, bo lubię sobie mieć tą zbroję, nie wiem, jakoś tak się lepiej z nią czuję. I tutaj jest zmaksowany wybuch zwłok, który jest moim takim podstawowym atakiem
W zasadzie mój nekromanta jest bezbronny, on może tylko wybuchać zwłoki, a żeby były zwłoki, no to moi przywołańcy muszą je najpierw dla mnie wygenerować, czyli zabić coś. No i w klątwę mam po jednym punkcie dane w zwiększenie obrażeń, które jest świetną klątwą. Żelazną dziewicę mam dane 1 punkt, bo na normalu bardzo się sprawdzało na bossach, ale teraz już w zasadzie tego nie używam. W zasadzie mógłbym zrobić reset umiejętności i nic tu nie dawać. To jest na dojście, dojście i 1 punkt w zniedołężenie, które jest świetną klątwą, bo spowalnia i osłabia wrogów. No i to wszystko, dobra. A teraz moja postać z tacy, poziom 81. Siła 168, bazowa 156, bo zrobiłem sobie pod monarchę, żeby nosić monarchę, ale go niestety nie znalazłem, nie zdobyłem, więc nie mam tego monarchy póki co, chyba już nie będę miał, bo nie chce mi się już grać. Zręczność 45, wszystko w energię, nic nie dawałem bazowo, 25, czyli tak jak było na pierwszym levelu, nic nie dawałem w energię, w żywotność, wszystko szło w żywotność. No i plus jeszcze tam dodatkowe punkty z różnych itemów. Odporności mam wszystkie na maksa, zawsze było to dla mnie ważne. Kara za poziom trudności, minus 100%, tak jak widzicie. Także tu mam zmaksowane odporności. I teraz co chyba najciekawsze dla wszystkich, czyli ekwipunek. Co ja mam w ekwipunku? Zacznijmy może od dołu, czyli od talizmanów. Nie mam jakichś szczególnie ciekawych. Tutaj mam właśnie do odporności. 10 do odporności na błyskawicę. A to jest do Magic Findu tylko 3%, 7% do Magic Findu, 6 do odporności na trucizny, 6 do odporności na trucizny, 12 odzyskania równowagi, też fajna sprawa, 13 do odporności na trucizny, też fajna rzecz i tutaj 30 do odporności na truciznę, bo z itemów miałem bardzo mało odporności na trucizny, więc musiałem sobie to w talizmanach uzupełnić. Jeśli chodzi o przedmioty, buty, słód nieśmiertelnego króla, 127 obrony, 40 do szybkości poruszania się, do zdrowia trochę dodaję, do obrony. Taki na ten etap całkiem spoko buty. Pierścień, który daje mi odporności na zimno i na błyskawicę. Tutaj mamy pasek z całkiem niezłą obroną. To jest pas nasycony u Charsi, znaleziony na piekle, a nasycony u Charsi na normalu. Tam domyślnie miał chyba z 30 obrony, po nasyceniu ma 123, tak jak widzicie, plus 93% do obrony. No i ma jeszcze 2 odporności na zimno i na błyskawicę, także daje radę. Drugi pierścień, który ma w sumie nic nie ma ciekawego, tylko ma 6 do odporności na truciznę i 10 do Magic Finda, więc jest to bardzo przeciętny pierścień, który mógłbym tak naprawdę wymienić. No i jeszcze jest amulet, który daje plus 1 do wszystkich umiejętności nekromanty, czyli już mamy 1. Powiedziałem, że mam w sumie 4, to już mam 1 z amuletu. Rękawiczki, setowe nakładanie rąk, 80 obrony. Co my tu jeszcze mamy? I 50 do odporności na ogień, czyli naprawdę solidna odporność na ogień. I teraz broń. Na Switchu mam broń, czyli na tą drugą to mam kupioną w trzecim akcie na normalu laskę, która ma ładunki teleportacji, przydaje się czasami. A podstawowa moja broń to jest duch, Talthul Ord Amn w mieczu bitewnym. I jest, no do obrażeń nie ma dużych, ale mi to jest niepotrzebne, bo ja nie walczę wręcz. Ale mamy plus 2 do wszystkich odporności, co daje oczywiście słowo runiczne duch. Co jeszcze jest tutaj ciekawego? W zasadzie no i plus 22 do żywotności, plus 90 do many. To są, no i plus 250 do obrony przeciw pociskom. To są dla mnie ciekawe rzeczy. No i przede wszystkim plus 2 do umiejętności, czyli mamy już łącznie plus 3 do umiejętności. I teraz hełm, wieśniacza korona, bojowy kaptur z dodaną runą Ral. W kapturze zrobiony został socket u Larzuka na normalu. Obrona 108, 1 do wszystkich umiejętności, 15 do poruszania,
i 30 odporności na ogień właśnie, które daje runa Ral. Bo miałem niedobór odporności na ogień, więc właśnie ta runa mi go uzupełniła. Zbroja jest to dym, słowo runiczne dym, czyli Neflum. Runa Lum tutaj była dość ciężka do zdobycia, ale udało się. Obrona 640, 20 do odzyskiwania równowagi całkiem ładnie, plus 280 do obrony przeciw pociskom, co jest bardzo fajne, bo tam wcześniej widzieliście, że też było w mieczu chyba plus 250, czyli nie straszne mi są tak naprawdę te plujący łupież, co jest z trzeciego aktu, którzy są też później u Bala w tych jego katakumbach, czy jak to się tam nazywa. No i co najważniejsze w tej zbroi Neflum jest plus 50 do wszystkich odporności, więc to jest główny taki budulec tych moich resów, wszystkich na 75, plus 50 do wszystkich odporności daje nam właśnie to słowo runiczne dym. No i ostatnią moją rzeczą jest tarcza, przysięga starożytnych, czyli bardzo podstawowa tarcza, te runy do tego słowa runicznego Rald Ort Tal otrzymujemy aż 3-krotnie w 5. akcie za wykonanie drugiego questa z uratowaniem barbarzyńców, więc runy do tego słowa runicznego bardzo łatwo zdobyć. Bazę, no to w sumie też, bo podstawową bazę można już na normalu u Charsi kupić Atom, którą mam tutaj trochę mocniejszą, zdobyłem gdzieś tam w trakcie gry, chyba na koszmarze, jak pamiętam. No i to też nam daje 43 do odporności na zimno, 48 na błyskawice, ogień i trucizny. Także też bardzo duży boost do odporności, co łącznie się przekłada na to, że na piekle mam wszystkie odporności zmaksowane. No i tak to wygląda mój build. Jak widać, nie jest to build endgame'owy, zdecydowanie jacyś wytrawni gracze Diablo 2 na pewno się teraz ze mnie śmieją, bo nie mam tak naprawdę nic unikatowego, nie mam homunculusa dla nekromanty, nie mam kamienia Jordana w pierścieniu, nie mam, no oczywiście Szako nie mam, także nie mam nic takiego, nie mam zbroi z Enigmą, także nie mam nic nadzwyczajnego. W skrytce no to mam gemy, tutaj mam, właśnie chciałem Nefluma zrobić też mojemu mercowi, ale właśnie zaraz merca jeszcze pokażę na chwilę. Tu mam taką właśnie dla niego eteryczną zbroję przygotowaną, tylko nie mam runy. Nie mogę jej zdobyć, kurde. Co się tyczy mojego merca, to tak. 81 poziom, tak jak ja. Moc, aura mocy oczywiście, która podbija nam obrażenia. Siła 200, ponad zręczność 150 obrażenia. No powiedzmy od 500 do 2000, obrona ponad 2000. Odporności, tak jak widać, na truciznę, na zimno trochę brakuje. Zbroja wieczorny całun 805 obrony. Odporność na ogień trochę podbita. Koronetka na głowie, która daje 3% wykradzionego życia za każde trafienie, więc merc kiedy zabija, to się leczy. No i tutaj Insight, czyli olśnienie Raltir Tal Sol, które daje aurę medytacji, która po prostu daje nam bardzo dużą regenerację many, więc jest to dobre wyjście, żeby nie trzeba co chwila pić potionów many. Bardzo dobra rzecz, do tego daje obrażenia od ognia, od trucizny, podbija atrybuty i tak dalej, więc jest to całkiem dobry budżetowa broń drzewcowa dla naszego merca, więc tak się on prezentuje. No i tutaj kamyki. Dużo rzeczy nie mam, bo większość rzeczy właśnie noszą moje muły. To jest jakaś zbroja, która też daje fajnie plus 35 do wszystkich odporności, już od 28 levela można ją nosić. Też fajna setowa korona, dość duża obrona, odporność na zimno, przywracanie zdrowia. Też tutaj mamy plus 1 do umiejętności nekromanty, no ale w mieczu mam plus 2, więc tego nie noszę. Mój stary Neflum, który nosiłem wcześniej, właśnie muszę go oddać jakiemuś mułowi do noszenia. I stara broń mojego merca i tutaj jeszcze mamy łuk, który daje zniżkę u sprzedawców, czyli dobra rzecz na hazard, ale ogólnie do gry to nie.
No i też fajna tarcza ze słowem rym, czyli Shal Etch. Bardzo łatwe słowo runiczne do zrobienia, a daje 25 do wszystkich odporności i odporność na zamrożenie, czyli jest to dobra tarcza na przykład do walki z Durielem, czyli ostatnim bossem drugiego aktu na normalu na przykład. Kiedy nie jesteśmy jeszcze bardzo dopakowani, abyśmy chcieli go pokonać, bo on cały czas nas zamraża, a dzięki tej tarczy nie da się nas zamrozić, więc jest to całkiem dobra rzecz na Duriela. No i tutaj różne amulety, które dają nam odporności i jeden amulet, który daje do zdrowia i do many, ale jeszcze nie mogę go nosić, i pierścienie też do odporności albo do Magic Finda. I tu też korona do Magic Finda z 3 doskonałymi topazami, czyli ona daje łącznie 72 do Magic Finda. No i tu są moje runy, jak widać bardzo podstawowe, bardzo tanie runy. Nef mam, Lum brakuje niestety. No i tutaj dwa najrzadsze runy jakie mam, to jest Fal oraz To są dwa moje najrzadsze runy jakie posiadam. To tyle. No i dwie esencje, które udało mi się zdobyć. Także nic szałowego tak naprawdę. A teraz może właśnie zobaczmy sobie przez moment jeszcze tą postać, jak ona będzie sobie radzić w krowim levelu na poziomie trudności piekło. Czyli tak, ja rzucam klątwy i czekam aż moje tutaj pety kogoś zabiją i wówczas jak im się już uda kogoś zabić, to ja sobie wtedy dopiero wysadzam zwłoki i wybuchem zwłok mogę sobie porządzić. Jeszcze mogę sobie powskrzeszać 10 krów, 10 ożywieńców mogę sobie zrobić. A generalnie ametyst bez skazy przyda się. Tam jeszcze jest jakaś tarcza. Jeden z... Zaraz. Gotowy mieć. Jakby zrobić w nim dziury, to mógłby być fajny. Ale dobra, nieważne. Nie o to tutaj chodzi. Teraz chciałem pozabijać tylko parę krówek. Także ja tylko rzucam klątwy, czekam aż padnie któraś i wtedy dopiero mogę odpalać wybuch zwłok. Bez wybuchu zwłok to jestem bezbronny. To jest młot jakiś. Nie potrzebujemy młota. Idzie to jakoś szybko, szczególnie tym moim ziomeczkom, żeby to wszystko rozwalać. Dobra, się pojawiły zwłoki. Okej. Dobra, krówki idą na mnie. Dostałem porządnie. No ja jestem ogólnie bardzo słabą tutaj postacią do walki, wręcz się nie nadaje. Ja w zasadzie muszę unikać walki. Z tego względu, że byle przeciwnik jest w stanie mnie zabić. Bo opieram się tutaj cały czas tylko na moich tutaj przywołańcach i to wszystko. Słaba sprawa. Dobra. Amulecik. No sprawdzimy, zobaczymy co tam. Niebieski, więc nic szałowego pewnie. Żółta szabelka jakaś wypadła. Także no radzimy sobie jak możemy. Jak już któraś krowa padnie, to wtedy idzie już jak po masie. Wysadzamy elegancko, wszystkie padają pokotem.
Tylko najpierw no, te właśnie moje ziomeczki muszą coś zabić. Dopiero jak coś zabiją, to ja wtedy wysadzam i wtedy to już idzie jak fala uderzeniowa. Wszyscy dookoła padają. Także no tak się prezentuje ten mój Necromanta Summoner. Jeżeli chodzi o to, jakbym podsumował przechodzenie całej gry, trzykrotne, właśnie tą klasą postaci, kiedy szedłem w ten build definitywnie od samego początku, nic nie zmieniałem, to jeśli chodzi o poziom trudności normal, wszystko szło jak spłatka do momentu dojścia do Diablo. Walka z Diablo na normalu, tym buildem, to była najcięższa walka w grze. Ledwo go pokonałem, chyba ze 20 razy musiałem merca wskrzeszać, bo jeszcze miałem postać niedopakowaną, jeszcze miałem szkielety nie na 20 poziomie, ani ożywienie szkieletów. Także jak walczyłem z Diablo na normalu, to on swoim jednym płomieniem, który walił, to zabijał mi wszystkie szkielety, merca, golema. W ogóle na normalu taktyka była taka, że robimy tego golema naszego glinianego, rzucamy żelazną dziewicę, klątwę na bossa i wtedy ta klątwa polega na tym, że boss zabija siebie sam, czyli no patrzcie jak to pokonało. Boss zabija siebie sam, czyli waląc naszego golema, oczywiście jego też zabija, aczkolwiek zabijając go zabija też siebie, więc my możemy cały czas wskrzeszać naszego golema i możemy dzięki temu po prostu zabić bossa. On sam się zabije, zabijając w kółko naszego golema. Jest taka taktyka, tylko że ona na Diablo się za bardzo nie sprawdzała z tego względu, że Diablo wkładł wszystkich jednym strzałem. Dlatego Diablo namęczyłem się i zresztą czytałem też na internecie, że właśnie Diablo jest najcięższym bossem dla tego Necromancera Summonera. Jest to najtrudniejszy przeciwnik. Poza tym wszystkich bossów na normalu pokonałem bez żadnego problemu najmniejszego. Podobnie było na... O, zabili mi ziomeczka. Dobra. Podobnie było na koszmarze i w sumie na piekle też. Czyli już miałem dość dopakowaną postać, w szkielety miałem wszystko wpakowane tak jak trzeba, więc ten mój ziomeczek, on sobie świetnie radził z bossami. Także Diablo na normalu był najtrudniejszym bossem w całej grze. Później wszystkich kolejnych bossów pokonywałem bez żadnego problemu. Nawet na piekle. Nawet Bala na piekle, Diablo na piekle. Moje szkielety tłukły ich bez najmniejszego problemu. Jak coś, to odsyłam też do właśnie mojego jednego z nowszych kanałów Rezor Gamer. Może wstawię link w opisie tutaj pod filmem. I tam są moje właśnie nagrane walki z bossami z tej gry. Na normalu, na koszmarze i na piekle. Tylko właśnie walki z Diablo na normalu nie mam, bo tak mi źle szła, że w końcu nie nagrałem niestety. No ale generalnie wszystkie inne szły jak spłatka i też słyszałem opinię, że piekło jest na tyle wymagające, że właśnie niektóre klasy postaci to nie radzą sobie w niektórych lokacjach, muszą po prostu pomijać niektóre lokacje i nie robić niektórych rzeczy, bo nie są w stanie sobie tam poradzić, natomiast ja idąc tym Summonerem byłem wszędzie, penetrowałem wszystko, zrobiłem wszystkie questy, nic nie omijałem, nic nie unikałem, żadnych miejsc, wszędzie radziłem sobie bardzo dobrze. W niektórych miejscach trochę z większym oporem to szło, na przykład w Robaczym Gnieździe, gdzie trzeba było dość długo się przebijać, bo tam były wąskie tunele, więc nie mogły wszystkie szkielety walić jednocześnie, tylko na przykład trzeba było czekać i wtedy jeden szkielet walił na przykład przeciwnika, musieliśmy czekać, aż on go pokona.
To były tylko takie utrudnienia, ale to nie były utrudnienia takiej natury, że nie mogę tego przejść, tylko po prostu to były utrudnienia takie, że trzeba było dłużej się przebijać przez daną lokację. Natomiast ogólnie było dość łatwo, no powiem szczerze, dość łatwo było. Poza tą walką z Diablo na normalu to przejście gry na tym było dość łatwe, co mnie też zaskoczyło i tak pozytywnie, bo nigdy w życiu nie przeszedłem gry na poziomie piekło. To był mój pierwszy raz i poszedł on naprawdę bardzo łatwo. Bardzo łatwo. Czy no, może nie bardzo, ale łatwo. Nie czułem jakiegoś takiego... nie miałem takiego momentu, że chciałem już zrezygnować czy coś. Nie było jakichś trudności większych. Także tak to się prezentuje. Chciałbym zabić krowiego króla, ale nie mogę go spotkać. Szkoda. Więc podsumowując, ten build, jeżeli miałbym właśnie, czy poleciłbym ten build do grania takiego właśnie, że chcemy po prostu przejść, to jak najbardziej. Na pewno nie jest to build dobry do PvP, jeżeli ktoś chciałby walczyć z innymi graczami, z tego względu, że no my jesteśmy tak naprawdę bezbronni. Jesteśmy zdani tylko na nasze tutaj na naszych przywołańców. A wybuch zwłok, no to wiadomo, grając przeciw innymi przeciwnikami żywymi graczami, no to nie mamy co wysadzać, bo nie ma tych zwłok, więc my możemy tylko uciekać, a z kolei te nasze pety nie są aż tak jakieś sprytne, żeby nas obroniły. Zawsze jednak gracz bez problemu je ominie i bez problemu po prostu do nas dobiegnie i nas zabije, więc ta postać jest dobra do przejścia gry takiego, mi się wydaje, lightowego, tylko tak dla siebie, albo ewentualnie na single player, jeżeli nie chcemy grać postacią online, to jak najbardziej, tylko że też może być uważana ta postać za nudną, bo przez część czasu to my po prostu sobie stoimy w miejscu i czekamy po prostu na to, że nasze tutaj ziomeczki po prostu zrobią za nas robotę, a my tylko ewentualnie sobie wysadzimy zwłoki, czyli to się gra takim cieniasem tak naprawdę, takim, który się chowa za kolegami, koledzy go bronią, bo on sam to by dostał w pierdol od razu i by się poskładał. Tak można zdefiniować Summonera. Czyli jednym słowem dość interesująca postać, która właśnie nie musi chodzić i nawalać, tylko sobie stoi z boku i wszystko się robi za nią samo. Także mi się grało bardzo fajnie tą postacią. Jeżeli miałbym grać, jakie minusy? No na pewno nie jest to w zasadzie żadna postać, moim zdaniem, oprócz czarodziejki nie nadaje się do farmienia itemów, bo tylko czarodziejka ma teleportację. Wiadomo, zbroja Enigma ma teleportację, ale jest to zbroja bardzo droga, bo ma bardzo rzadkie słowa runiczne, więc żeby ją zdobyć, to no nawet nie chcę myśleć, ile musiałbym grać. A bez teleportacji robienie jakichś ranów, na przykład na Memphisa, Daryl, czy na Bala, czy na Diablo nawet, no to się mija z celem, jeżeli mielibyśmy biegać wszędzie z buta. A nawet ta laska teleportacji, którą posiadam, to ona też niczego nam tak naprawdę nie daje, bo naprawianie jest koszmarnie drogie, ma tylko 30 ładunków, a naprawienie jej kosztuje jakieś 80 000 golda, więc naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Także no dobrze by mieć teraz czarodziejkę. Jeżeli miałbym grać drugi raz, to na pewno grałbym teraz czarodziejką, którą można robić szybkie rany właśnie i farmić. Ale nekromanta jak najbardziej polecam. Proste słowa runiczne. No najtrudniejsze tutaj z tych słów runicznych jest Neflum, bo Lum jest dość trudne do zdobycia, ale da radę je też. Ja go nie zdobyłem, nigdy nie znalazłem tej runy, ale udało mi się w kostce Horadrimów zrobić z trochę niższych run. Tam chyba była runa Dol? Czy jakaś... Hel, potem chyba Dol i potem Lum, jak dobrze pamiętam. Także musiałem zużyć chyba z 10 run,
żeby zrobić tą jedną, ale wydaje mi się, że było warto. Dobra, to tyle odnośnie mojego endgame'owego save'a z Diablo 2 Resurrected. W kolejnych filmikach będę pokazywał inne tego typu save'y z końca gry. Także dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam i cześć.